Michał, prosto, tu nie ma... Nie bardzo wiem, co ci jeszcze powiedzieć, bo tu to jest... Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym zaprosić na nową serię na kanale ABC Method Feeder. W poszczególnych odcinkach zaprezentuję, jak zbudować zestaw do metody, jak przygotować przypon zakończony różnym włosem oraz jak dobrać wędkę i kołowrotek do różnych odmian metod feedera. Zapraszam. Kołowrotki do metody. Tutaj jest wybór bardzo prosty. Myślę, że większość kołowrotków będzie do tego pasowała. Każdy kołowrotek, który ładnie nawija żyłkę i ma sprawny hamulec, będzie się nadawał. Na moich wędziskach najczęściej założone są kołowrotki Centris NT520 z żyłką 0,23. No to jest taki mój standard. Lekki kołowrotek z długą korbką. Bardzo dobrze nim się holuje ryby i bardzo sprawnie działa hamulec. Mogę go bardzo dobrze wyregulować. Chociaż muszę przyznać, że z tego hamulca, łowiąc karpie, staram się jak najmniej korzystać, ponieważ przy każdym wysnuwaniu żyłki z tego kołowrotka, gdy żyłka ucieka z hamulca, ta żyłka się skręca. Musicie o tym wiedzieć, że takie wysnuwanie linki powoduje jej skręcenie. Jeżeli otwieramy kabłąk i ona luźno spada tutaj ze szpuli przy zarzucaniu, wtedy się nie skręca. Jeżeli wychodzi w ten sposób, żyłka się skręca. Więc żeby uniknąć skręcenia, ja po prostu wyłączam blokadę biegu wstecznego i jeżeli ryba chce odjechać, to po prostu pozwalam jej odkręcać. Oczywiście kontroluję palcem to odkręcanie, ale w ten sposób walczę z rybą. Do łowienia na metodę, powiedzmy do 70 metra, 60 metra, świetne będą wszystkie kołowrotki z serii Centris, wszystkie kołowrotki z serii Inertia oraz Magnitude, a także Extremity 520, więc którykolwiek z tych kołowrotków wybierzecie, to na pewno będziecie zadowoleni. Oczywiście trzeba się tym kierować, że im dalej łowicie, tym trzeba wybrać kołowrotek z większą szpulą, czyli jeśli chcecie łowić na większej odległości, no to wybierzcie kołowrotek na przykład Centris 520, a jeżeli będziecie łowić blisko brzegu, na przykład na bombkę, możecie zastosować kołowrotek 320, chociaż uważam, że różnica w masie jest tak niewielka, że ja nie stosuję tak małych kołowrotków, ale można je oczywiście wykorzystać. Jedynie do łowienia dystansowego, czyli ponad 70 metrów od brzegu, trzeba sięgnąć po kołowrotek, który ma szpulę o dużej średnicy i długą szpulę. Dzięki temu możemy posłać nasz podajnik na bardzo dużą odległość. I do takiego łowienia wybieram Intensity 720. Niech Was nie zmyli akurat plecionka na tym kołowrotku, bo na łowiskach specjalnych nie stosuję plecionki, stosuję żyłkę, no ale akurat tutaj na potrzeby nagrywania tego filmu nie mam kołowrotka z żyłką, dlatego wykorzystałem ten. To się tylko tym różni, że ma po prostu szpulę z żyłką. Jak widzicie, wybór kołowrotka do metody to nie jest jakiś rocket science. Zwykłe, proste podejście i będziecie łowić i będziecie zadowoleni z wędkowania. Natomiast po raz kolejny zwrócę Wam uwagę na holowanie ryb. Starajcie się holować te ryby nie tym hamulcem. Oczywiście jeśli nie macie wprawy, to trzeba korzystać z tego hamulca. Natomiast jak już będziecie wchodzić na jakiś wyższy poziom wędkarskiego rzemiosła, to starajcie się holować rybę wykorzystując brak blokady biegu wstecznego, dzięki czemu nie będzie Wam się żyłka skręcać. Uwierzcie mi, po intensywnym dniu łowienia, gdy hamulec jest dosyć lekko ustawiony i ryba nam przy każdym holu wybiera żyłkę, to wtedy po takim łowieniu kołowrotek ma tak skręconą żyłkę, że jest praktycznie albo do wyrzucenia, albo trzeba ją odkręcić. Mam nadzieję, że te podstawowe informacje pomogą Wam wybrać właściwy kołowrotek do metody. No cóż, zapraszam Was na kolejną część trzecią, która niebawem będzie na kanale Prestona, a w tej części opowiem o budowie zestawu do Method Feeder.
Tak, to będzie zdecydowanie, bo tam 3 rodzaje zestawu będą, nie?